Też chciałem, wiecie, tak metaforycznie troszkę nawiązać tym, co widzicie w tle, do tego motocykla, ponieważ motocykl jest z sercem włoskim, a wyprodukowany w Chinach. Most, który widzicie za mną, też został zbudowany przez Chińczyków dla Chorwatów. I wygląda sztos. I też się trzyma, więc chyba zrobili całkiem niezłą robotę. Tak jak tutaj. Kilometrów stąd jest Bośnia i Hercegowina, więc poza Chorwacją odwiedzę jeszcze jeden kraj w trakcie tego wypadu, a do turystyki tutaj wybrałem prawdopodobnie najgorszą z perspektywy dwumetrowca maszynę, czyli model 921RR, który wbrew pozorom nie jest aż tak strasznie niewygodny, jakby się mogło wydawać. Jest równie dobry, nawet troszkę lepszy w pewnych kwestiach niż wersja Naked. I cóż mogę Wam jeszcze o nim powiedzieć? No, przyjrzyjmy mu się z bliska, żebyście wiedzieli, o co chodzi. Kupując tą maszynę, kupujecie sobie po prostu tanią AMV Agustę. I jest to być może kontrowersyjne stwierdzenie, być może ktoś powie, że plotę farmazony, ale jeśli nie jeździłeś, to się nie wypowiadaj w tym temacie. Ja jeździłem, doświadczyłem, widzę po prostu tą przepaść od pierwszych tego typu maszyn chińskiej produkcji, a sportowych, do tego konkretnego sprzętu, gdzie mamy absolutnie topowe komponenty. I to, że on tutaj tak świetnie zasuwa, widać jak kleją gumy, cały ten brud do siebie, bo one są szalenie przyczepne. Dlaczego? Mamy tutaj Pirelli Diablo Rosso 4. No kleją jak porąbane. Dodatkowo przy glebie trzyma Was zawias. Marcoki przód, marcoki tył. No mamy markowy, fajny zawias, który dodatkowo jest oczywiście regulowany. Tak z przodu, tu macie rebound, tu compression. Dokładnie to samo jest, jeśli chodzi o tylny amortyzator. I zobaczcie, że ten w ogóle wahacz jest piękny, nie? Z tym kołem takim właśnie a la MV Agusta, a la Ducati, bo spotkałem się, że właśnie ludzie myśleli, że to Ducati, nie kumając napisu. Wszystko jest łatwo dostępne i to zawieszenie naprawdę działa. Dodatkowo lżejszy, niższy kierowca może dostosować się do siebie. Stąd właśnie jest tutaj zastosowana ta regulacja, co jest dość istotne, a nie jest to najtańsze rozwiązanie. Ten motocykl w żaden sposób, jak o QJ miałem takie zdanie, że to są raczej budżetowe maszyny. Mają pakiet wyposażenia, który jest, a działa raz lepiej, raz gorzej, to tutaj wszystko raczej jest na tą dobrą stronę. I temu motocyklowi ewidentnie będę słodził, bo wydaje mi się on naprawdę dobrą maszyną. A mówię to czysto z perspektywy gościa, który zjeździł kilka takich maszyn i ma doświadczenie. Oczywiście mówię o chińskich maszynach, ale to jest ewidentnie, możecie stawiać to przy Włochach, przy Chinach, przy Europie, nieważne, to będzie się broniło, moim zdaniem. Hamulce Brembo, czterotoczkowe zaciski radialne, pływające tarcze, zaciski kontrolowane są przez pompę radialną, też Brembo, to samo jest na tyle i układ hamowania jest absolutnie wystarczający, a nawet wydajny, jak na warunki tutaj górskie, w których jeździliśmy. Tutaj macie już przygotowane dziury pod crashpady, żeby nie porysować tych dość ładnych owiewek. Niemniej jednak, jeśli chodzi o same owiewki i dostęp do pewnych rzeczy eksploatacyjnych, to widzę, że tu 3, tutaj 4 śrubka, tutaj pewnie jakieś wkręciki od środka i w miarę łatwo schodzi nam ten boczny panel, co jest dość istotne, bo znam motocykle, w których trzeba całość zwalać, całą czaszę przednią, co nie jest takie oczywiste przy prostych naprawach serwisowych. Są pewne rzeczy, które nie do końca mi się wydają sensowne. Na przykład ta kamerka, no po co ona tutaj, nie? Tym bardziej, że nie wyświetlicie sobie jej na wyświetlaczu, na którym nie ma przeładowania danych na szczęście. Szybkie spostrzeżenie, jak świeci mi słońce bezpośrednio na wyświetlacz, to oczywiście sam wyświetlacz bardzo dobrze wszystko widać tutaj, ale wszystkie kontrolki mam poświetlone. W związku z powyższym w tym dokładnie momencie wygląda, no dobra, że neutralny świeci na pomarańczowo, świeci mi kontrolka oleju i silnika, no i kierunkowskazy, także takie małe faux pas, ale takie miniaturkowe dość. Możecie tutaj podłączyć sobie drugą kamerkę, producent się na to nie zdecydował, a wątpię, żeby ktoś montował, chociaż rejestratory jazdy może na tor by komuś się przydały. Natomiast do obsługi tej kamerki trzeba mieć odrębną aplikację i domyślam się, że nikt tego nie będzie po prostu robił. Z ciekawości, chociaż pewnie już za późno, ściągnąłbym dane z karty pamięci, zobaczył jak go na fabryce testowali i składali, bo na pewno takie, jak kupić nowy ten motocykl, spróbujcie połączyć się z kamerką
stronę i ściągnąć sobie dane. Najprawdopodobniej będziecie mieli też bonus, że będziecie widzieli, jak testowany był w fabryce w Chinach wasz motocykl w trakcie produkcji. Jeśli się przyjrzymy na zdjęciach, tutaj nie widać tego poprzez zabudowanie ramy, to nawet ta rama jest identyczna jak w MV Agustie. Przynajmniej tak na pierwszy rzut oka. Czy technicznie, czy geometrycznie to wszystko jest wzięte. Nie wiem, ale się domyślam. Tak jak on się prowadzi, tak jak on precyzyjny jest, to wydaje mi się, że coś w tym może być. Ładne te lampy, ładnie wkomponowane, sety strasznie długie, no i sety akurat wydaje mi się bardzo mocno filigranowe. Jakąś lekką pasażerkę bym to zapakował. Zresztą, co tu dużo mówić, siedzonko też jest takie dość mocno damskie, bym powiedział. Otwory, tutaj na szczęście w przeciwieństwie do Nakeda nic nie chlapie na tyłek spod tylnego koła. Minimum tego błotnika tutaj z tyłu jest, więc on nie chlapie tak bardzo, on się nie brudził tak bardzo jak Naked, więc jest po prostu troszkę lepiej przemyślany. No ten wydech zwłaszcza, nie? To tak sugeruje kąt są. Chciałem powiedzieć, że koło jest odwrotnie zamontowane ze względu na strzałki, ale podejrzewam, że to jest, dotyczy śruby może, nie wiem. Ride by wire, no oczywiście, że tak. Mamy tutaj zaawansowany system kontroli trakcji i ABS-u. Mamy tu 6-osiowy IMU, czyli cornering ABS. Kontrola trakcji współpracuje z ABS-em. No powiem tak, mamy to też przetestowane, choć podejrzewam, że się nie nagrało. To naprawdę działa i potrafi uratować dupsko. W trybie sport no jest kąśliwy. Nie tak kąśliwy jak Naked, ale jakby w szerszym zakresie obrotowym jest gładszy, czyli faktycznie pod taką torową jazdę, a nie pod wygłupy, bym powiedział. Tryby jazdy faktycznie tutaj coś zmieniają i tryb rain jest takim łagodnym, wiecie, kotusiem jedziecie sobie, prawda? A przerzucacie go w sport i nagle inne strzały z wydechu są tak jakby nawet na wydech to wpływało, co ma w sumie sens, no bo dostaje więcej paliwa, znaczy bogatszą mieszankę, więc wywala więcej spalin na zewnątrz, więc strzały przy odłączeniu zapłonu w trakcie, gdy naciskacie na dźwignię zmiany biegów, no bo quick shifter, jeśli nie wiecie o co chodzi, no to on odłącza wam zapłon na te mikrosekundy, prawda? Dzięki temu bezsprzęgłowo możecie zmienić sobie biegi. Coś, co zdecydowanie mogliby z łaski swojej poprawić, to te winglety, które dodają uroku temu motocyklowi. Nie mówię, że nie, ale nie sądzicie, że lepiej by to wyglądało, jakby było w karbonie? Tym bardziej, że tutaj lusterko taką fakturę karbonu ma, bo nie mówię, żeby było z karbonu wykonane, no bo jednak mamy 36 000 z hakiem, jeśli chodzi o cenę tego motocykla, więc budżetowy motocykl nie pozwala nam na użycie niesamowicie drogich materiałów, zwłaszcza biorąc pod uwagę, ile tutaj drogich podzespołu zostało użyte. Ale to wiecie, z czego to wynika? Z tego to wynika, że Marzocchi należy do QJ-a. Brembo w jakimś tam stopniu też, więc po prostu oni mają taniej w zakupie to i w produkcji, dlatego mogą sobie pozwolić na wsadzanie tylu fajnych bajerów tutaj do tego motocykla. Oczywiście konkretny wtrysk, konkretny układ hamulcowy. Zresztą muszę to zweryfikować, czy tu jest jakiś Motion, czy Faj, czy po prostu Bosch. Niemniej jednak zdecydowanie lepiej by wyglądało, gdyby tutaj wykorzystali ten karbon, niż jak zrobili to tutaj na zbiorniku, bo po co są te dokładki? To wygląda, nie chcę powiedzieć tandetnie, trochę tandetnie. Z czego nie udało mi się namierzyć
w Nakedzie to gniazdo ładowania USB-A, USB-C. Super. W dostępnym miejscu. Tutaj montujecie sobie na przykład stelaż do telefonu i do turystyki możecie go używać. Nie wiem, czy ktoś go będzie używał do turystyki, chociaż z turystycznych aspektów, no to zobaczcie, macie tempomat, który bardzo dziwnie działa. W sensie nie da się go włączyć w dowolnych warunkach, tylko w jakichś takich specyficznych. Teraz trójka, 55 na godzinę, chciałbym sobie przelecieć przez miasto na tempomacie, no nie da rady. Czwarty bieg, 70 na godzinę. O, i przy 70 jestem w stanie zapiąć tempomat. Teraz zejdziemy do 60 na godzinę. O, jestem w stanie zejść do 60 na czwóreczce. Dobra, gość jest jeszcze daleko za mną. No dobra, no to od czwartego biegu wygląda na to, że jestem w stanie na tempomacie jechać bez większego problemu. Więc spoko. Czy mam jakąś informację, ile mam prędkości zapiętej? Nie. No to jest taki mały mankament. Próbowałem się pobawić z launch control, ale tutaj był o tyle problem, że zacząłem to robić na trybie rain. Nie wiedziałem, że ktoś włączył mi coś takiego. W związku z powyższym, no po prostu kontrola trakcji bardzo mocno wycinała mu moc. Zakładam więc, że to działa tylko i wyłącznie w trybie sport. Niemniej jednak tym przyciskiem na kierownicy jesteście w stanie łatwo to załączyć. I tyle. W ogóle te manewki, to wszystko jest znane z innych motocykli QJ, więc po co zmieniać coś, co jest dobre. Mamy skróty typu TCS do wyłączenia i z drugiej strony launch control. No i powiem tak, wygląda jakby tutaj była jakaś konkretna żelowa wkładka i nawet mimo ugnięcia dość srogiego tutaj przy moich 2 metrach wzrostu, mimo tego, że nadgarstki mi bolą niesamowicie po dłuższej jeździe i takiej dość ambitnej jeździe, to siedzenie kierowcy sztos. Ciuchy turystyczne na motocyklu typu sport też na propsie rzecz. No, tak wygląda duży człowiek na dużym motocyklu sportowym. Przy 2 metrach wzrostu niestety jest to dość dyskusyjna kwestia, czy może być tutaj wygodnie, czy też nie. Tak jak mówię, no, jeśli jedziecie i się układacie, tutaj na zbiorniku pokładamy, ja też nie chcę rysować tego zbiornika, żeby go nie zniszczyć za bardzo. Natomiast tak, no siedzi się jak na sporcie, co tutaj dużo mówić. Da się z tym żyć po prostu, jeśli się zabierze dobrą pozycję. Znaczy fajnie, że nogi mi się mieszczą tutaj w przycięcia pod zbiornikiem, dzięki czemu jestem w stanie, wiecie, fajną pozycję w zakręcie wybrać. To też nie jest takie do końca oczywiste. No jest to kawał maszyny, więc no 2-metrowiec da się na tym zmieścić. No ale to, jak już mówiłem, niewiele to ma wspólnego z komfortem. No ale 200 na nim zrobiłem i jakoś żyję. No muszę wam powiedzieć, ładne te widoki w Chorwacji, no ładne. Podoba mi się. I tak wiecie, gdzie nie spojrzycie, to jest ładnie. Na przykład spójrzcie za mnie. Hops. Też ładna, co? Maszyna. Podoba mi się ten sprzęt, choć nie lubię sportów. I pewnie nie polubię, ale na dzień dzisiejszy jest git. Powiem tak, po prostu dobrze się nim bawiłem. Emocje są przekozackie. Fun fact. Chłopaki na lokalnych, że tak powiem, maszynach typu sport pozdrawiają, to raz, a dwa, informują, czy gdzieniegdzie nie stoją panowie w niebieskich mundurkach, dzięki czemu prawdopodobnie zaoszczędziłem kilka euro. No i co tu dużo mówić, teraz powinno tutaj pojawić się jakieś podsumowanie tego materiału, no ale jak na rasowego testera motocykli w ferworze zabawy zapomniałem o takim czymś i może faktycznie to może być dobre podsumowanie. Te słowa, które przed chwilą padły, że najzwyczajniej w świecie, jeżdżąc tam, dobrze się nim bawiłem, mimo że ten motocykl jest ciut za mały dla mnie. Znaczy, ciut za mały to nie, bo to jest całkiem spora maszyna, ale trochę, no, 2-metrowiec nigdy chyba się na sporcie dobrze nie odnajdzie. Natomiast tutaj doznania dźwiękowe, prowadzenie, te wszystkie systemy i tym podobne rzeczy, to jak ten pojazd został skonfigurowany i zbudowany, naprawdę przemawia do mnie. Jest fajną zabawką. Jak będzie się sprawowało na dłuższą metę, zobaczymy. Czas pokaże, jak to klasyk powiada, ale zapowiada się dobrze. Więc na koniec po prostu zostawcie jak zwykle jakieś coś po sobie, subskrypcje, komentarze i tym podobne. Dziękuję wam bardzo za oglądanie.
zostawiam Was z onboardem i czystym dźwiękiem z wydechu. Mikrofon nad wydechem zamontowany, więc będziecie słyszeli dosłownie to, co ja. Symfonię fajnego dźwięku rzędowej czwórki. Pozdro!